Cześć wszystkim, z tej strony SG, witam was ponownie na kanale. Słuchajcie, jakiś czas temu było to wreszcie zapowiadane z dawna State of Play, na którym pokazano pierwszy gameplay z nadchodzącej bodajże chyba w październiku gry Ghost of Yotei, która jest de facto sequelem do dość, powiedziałbym, znaczącej gry, jaką było Ghost of Tsushima. Ja sam w sumie miałem go niedawno sobie kupić, no ale przypomniałem sobie, że do tej pory Ghost of Tsushima, jak w maju został wprowadzony 2024 roku, został wprowadzony ten wymóg konta PSN, tak to tego wymogu nie zniesiono i no jak sobie to przypomniałem i miałem do wyboru Ghost of Yotei albo God of War Ragnarok, no to jednak wybrałem God of War Ragnarok, z którego oczywiście ten limit, ten wymóg został zniesiony. To tak tytułem wstępu. Ghost of Tsushima podobało mi się, bardzo mi się podobało, no ale właśnie, no po pierwsze najpierw wyszło na PlayStation 4, którego nie miałem. Teraz, gdy wyszło na PC-ty, no to wyszło, ale razem z wymogiem konta, więc między młotem a kowadłem. No ale teraz będzie wychodził Ghost of Yotei. Podejrzewam, że też będziemy czekać minimum rok, może nawet 2 lata, zanim ukaże się kolejny PC-towy port, w sensie tej gry oczywiście. I tak, Ghost of Yotei oczywiście jest pełno kontrowersji przy tym tytule, ze względu na to, że aktorka, która wciela się w główną postać, jest bardzo skrzywiona na punkcie Dei i tam w swoich socjalach ma różne ciekawe kawałki, takie swoje przemyślenia, głębokie myśli, prawda? No i nie są to, powiedzmy, rzeczy, którymi mogłaby się pochwalić, no ale trudno. Zobaczymy, czy to wpłynie na całość gry, czy to jej prywatne poglądy będą wpływały na to, jak gra będzie postrzegana, odbierana, czy jednak to absolutnie nie będzie miało znaczenia. No i ja życzyłbym sobie, żeby była właśnie ta opcja numer 2, żebyśmy się skupiali na fabule, na przedstawieniu świata, a nie to, kto jaki ma kolor skóry, jakiej jest płci, jakie są jego poglądy na temat, nie wiem, globalnego ocieplenia, czy cokolwiek. No, nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Mamy konkretną epokę, konkretne miejsce, konkretny zarys historyczny i nie wychodzimy poza to. Tak powinno być. A jak będzie, to się przekonamy. Nie oglądałem tego State of Play. To jest pierwszy raz, gdy to oglądam, także reakcja będzie na żywo, ale najpierw sobie obejrzę ten Deep Dive, a dopiero później będę to komentował. Właśnie sobie trochę i jedziemy. 3, 4, go! To nie jest jakieś długie, bo z 20 minut trwa. Hello everyone, this is Jason Connell and Nate Fox from Sucker Punch Productions. Ghost of Tsushima was an honor to be a part of. And today, Nate and I get to share more about our next game, Ghost of Yotei. We'll be sharing how we've crafted the game around exploration while keeping Atsu's tale of vengeance front and center. We'll also talk about ghost combat and how it's evolved. And we'll introduce for the first time some new special modes of play. But let's start things off first by talking about a Japanese folk legend, the Onryo. The people of Ezo believe Atsu is an Onryo.
a wrathful ghost bent on revenge. And they're half right. Atsu doesn't care if she lives or dies, so long as she can punish the Yotei Six, a ruthless gang who slaughtered her family. After 16 years in the South, she's returned home to put their spirits to rest. It's warm memories of her family that propel her forward. When Atsu returns to her childhood home, with the push of a button, you can experience those cherished times. By giving you the freedom to explore Atsu's past, the wound of her loss becomes personal. It's that pain that pushes her forward. Hunting down the Yotei Six is a near impossible task. She'll face 1,000 blades. But the Onryo is relentless, and with each victory, the ghost story around her grows. Ghost of Yotei focuses on player freedom more than any game Sucker Punch has ever made. But it's also a game that at its heart is inspired by so many of our favorite wandering samurai films. So let's start off by talking about exploration at the edge of Japan. We all have different playstyles, so we set out to make an open world game that lets you drive your own experiences. Whether that's your curiosity to wonder, your thirst for combat, or a deep desire to stay focused on the story. As you explore, there's an underlying clue system that invites you to new adventures in new areas of the game that could be appealing to you. If you interrogate an enemy, choosing to ask about the Oni, you could uncover a landscape scarred by fire with more bold, samurai-like enemies to fight and abilities for Atsu to learn. Or, if you ask about the Kitsune, might lead you to an area filled with snow and deception, enemies that ambush you, and new ninja-like tactics to study. Atsu draws cards for each clue to keep track of all available adventures. The more you play, the more the game unfolds for you. As she makes progress against the Yotei Six, her legend as the Onryo grows. It's her. Bounty will go up, drawing the attention of deadlier foes. Are you lost? I'm looking for some old friends. The Yotei Six. Show her the door. There is a hefty price on Atsu's head. Now, Atsu can also hunt down her own bounties that bring her all around the land. This is a lucrative way to make some money to fuel her vengeance quest. You're not on plan, Eguchi. You're here for my bounty. Hidden in the world are altars of reflection. Finding one inspires Atsu and unlocks a new ability to help her on the journey ahead. They are fun to find on their own, but for a quicker route, you can always buy a traveler's map from the cartographer. Ghost of Yotei
isn't going to rush you through anything. You can choose what motivates you most. But we think the best way to play is to simply pull out your spyglass, find something interesting on the horizon, and enjoy the ride. Let's ride. The lands around Yotei are fast. It's not about checking it all off, it's about engaging in the content that gets you excited. Embrace that curiosity and let the wind guide you on your hunt. Ezo is a dangerous place. Atsu always wields a weapon. As for which, that's up to you. Will you choose a katana, spear, a surigama, odachi, or dual swords? Each is uniquely effective against a particular enemy and has their own set of upgrades to discover and master. Plant Saito banners. Let's see how she uses these weapons in the field, searching for leads on Lord Saito. This is our food, from our soil. The soldiers needed more to free you. Free us. Inokichi steals our crops while our families starve. Atsu's no samurai or ninja. No, she's a lone wolf mercenary who'll use every advantage, every dirty trick to win a fight. Combat has the feel of a classic samurai movie. Every motion counts. It's about lethal precision. If an enemy swings hard, Atsu can lose her weapon. But if she's quick, she can disarm them. You're dead. Choose the right weapon for the job. To fight a massive enemy, her huge odachi blade is best. He looks like the one in charge. Tonight, we feast. Blades are great, but ranged weapons work too. And Atsu's got an arsenal. Bounty hunter. A ghost. Thrown weapons like kunai, bombs, or even blinding powder can give Atsu an edge. When enemies switch weapons, you'll have to adapt. Dual swords are best against spears. No more. Tell me what you know about Saito. Atsu doesn't always fight alone. She'll meet several allies on her hunt, including a mysterious wolf.
Atsu can set up camp under the stars of Ezo. But she's not always alone. Hey, friend. Share your fire with the traveling peddler? What are you selling? A mask said to be cursed with the unpredictable nature of its previous owner. Camping under the stars is a great way to rest up, play your shamisen, or cook to ready for a fight ahead. It's also designed to help bring important characters and upgrades straight to you. In fact, in place of the journal menu from Ghost of Tsushima, we've opted for a more character-driven way of managing allies and vendors you meet in Ezo. Over time, Atsu grows to have her own wolf pack. And here, you can keep track of when a sensei might have a weapon skill for you, or when a vendor has something unique to sell. Managing upgrades, resources, when to buy what, can be a burden in a big open-world game. At campsites, members of your wolf pack can catch up with you, offering upgrades and unique items. This helps ensure you have every opportunity to upgrade and prepare for Atsu's vengeance quest ahead. You don't have to leave where you're exploring, the game comes to you. While exploring Ezo, you'll discover all sorts of new armor, charms, and gear. Perfect for building up Atsu around your chosen playstyle. Are you stealth, ranged, or melee focused? Find and combine the pieces that are just right for you. And of course, customize the look of your armor and weapons to make sure that your version of Atsu looks and fights just the way you want. The score of Ghost of Yotei is incredibly special to us. Our amazing composer, Toma Otoa, has created a mashup of Eastern instrumentation with Western flavors, brought to life through an exciting collaboration of many talented artists. でこうダウンビートまで If you like what you heard, we're releasing 2 tracks featured in today's State of Play on your favorite streaming service immediately after the show. The digital photography community for Ghost of Tsushima is incredible. We're happy to have photo mode back in Ghost of Yotei and look forward to seeing photos from your journey across Ezo. We want playing through Ghost of Yotei to feel like stepping inside of your favorite classic samurai films. So, from the beginning of the game, we're happy to offer a full Japanese voice track with full lip sync that you can play with subtitles. 誰だてめえ生きてたか狼の姫一人残らず息の根止めたと思ったまた会えたな刀鍛冶の娘覚えておけ。圧だ。To take the feeling of stepping into a classic samurai cinema experience one step further, we are honored to once again partner with acclaimed director Akira Kurosawa's estate for Kurosawa Mode, which emulates his classic black and white films.
For Ghost of Yotei, we wanted to celebrate 2 other influential directors who have had an impact on the genre as a whole. First, we've partnered with Takeshi Miike, director of 13 Assassins, for a mode that puts the camera closer during combat for a more intense, raw experience along with increased mud and blood splatter. And lastly, we've partnered with the director of Samurai Champloo, Shinichiro Watanabe. Turn this mode on to listen to some original lo-fi tracks directed by Watanabe himself. There are so many ways to make your Ghost of Yotei playthrough your own. But no matter how you play, here's one way to experience Ghost of Yotei that is sure to be special. Limitowany PlayStation 5. Już kupuję. Today, you've got a glimpse into Atsu's hunt for the Yotei 6. Forge your own path while discovering the secrets of Ezo. To survive, you'll need to master a variety of weapons, using lethal precision to overcome the odds and take revenge as the Onryo. Ghost of Yotei comes out on October 2nd. Thank you so much for watching. Okej, myślę, że wystarczy. No, na 2 sekundy przed końcem, bo mi weszło nowy film. Wow! 19 minut minęło jak z bicza strzelił. Naprawdę. Przez cały ten pokaz nie odzywałem się ani razu, gdyż troszeczkę, nie powiem, szczena mi opadła. I to naprawdę w niektórych miejscach aż do podłogi. To wygląda naprawdę dobrze. I jeżeli tak samo będzie pokazane, jeżeli to samo, co zostało tu pokazane, będzie w oryginalnej grze, no to pan Yves Guillemot może się zacząć bardzo intensywnie pocić, gdyż jego Assassin's Creed Shadows, wydane w tym roku, przypominam, bardzo szybko odejdzie tam, gdzie jego miejsce, czyli na śmietnik historii. Bo to, co tutaj mamy, to jest to, jak Assassin's Creed Shadows powinno być. Sucker Punch ponownie udowadnia, jak zrobić dobrą grę o samurajach. Zrobili to już w 2020 przy Ghost of Tsushima i teraz robią to ponownie w 2025 przy Ghost of Yotei. Przy czym rozbudowali znacznie to, co było w Ghost of Tsushima. Jak w Ghost of Tsushima Jin mógł posługiwać się tylko swoją kataną, tak tutaj mamy na przykład odachi, włócznie, kusarigamy, 2 miecze, jakieś tam muszkiety, czy broń ogólnie palną, łuk, łuk to już był też w Ghost of Tsushima, ale myślę, że to nie koniec niespodzianek. Do tego co jeszcze? Mechanika, która jest na przykład w Dragon's Dogma 2, czyli rozbijanie obozowisk. Bardzo fajne, bardzo imersywne.
A do tego nie tyle to jest takie, wiecie, że rozbijemy sobie obozowisko, żeby przeczekać do rana, tylko na przykład tam można było upiec sobie na przykład złowioną rybę, upolowanego zwierzęcia, albo w międzyczasie, gdy my odpoczywamy przy tym obozowisku, no podchodzą do nas jakieś postacie niezależne. Tu widzieliśmy jakiś na przykład handlarz przyszedł się ogrzać po prostu, pytając czy może, nie? No ale też było powiedziane, że sojusznicy, z którymi postacie niezależne, z którymi wejdziemy w interakcję, będą mogli nas na przykład przy tym ognisku dogonić, tak jakby będziemy mogli wejść z nimi w jakieś interakcje. Świetny pomysł, naprawdę. Chapeau bas, gratuluję. No jeżeli chodzi o kustomizację, no to tak samo panowie z Ubisoftu, wy możecie sobie zacząć szukać nowej roboty. Jasne, to wygląda tylko i wyłącznie jako color swap, ale znacznie lepszy color swap niż to, co mamy w Assassin's Creed Shadows. No, tutaj jest taki panoramiczny rzut na to, co będzie. I zakładam, że to wszystko już jest w grze, że to nie będzie za jakimiś dodatkowymi mikrotransakcjami schowanymi, co oczywiście zrobił Ubisoft, tak? Czyli najbardziej cool wyglądające zbroje i bronie schował za mikrotransakcjami, no bo wiadomo. Natomiast tutaj już takie rzeczy, przynajmniej na ten moment, wydaje mi się, że one są w samej grze. Ten pancerz mi się szczególnie podoba, takie trochę ma skojarzenie ze zbroją Ezio Auditore da Firenze z Assassin's Creed Brotherhood i podejrzewam, że nie jest to przypadek. Takie trochę skojarzenie właśnie a la Assassin's Creed. A tu była ta kusarigama. Nie mogę jej trafić. Come on. O. Na przykład taka katanka fajna, właśnie taka kusarigama. Jakby to był Ubisoft, no to już by sobie zażądali za to dodatkowej kasy. Wygląda na to, że będzie to w samej grze. Także dobrze, że nie przeginają z tym w takim momencie. Na pewno przegną z ceną, wiadomo, to jest Sony, więc ile ta gra może kosztować? Ale tak podejrzewam, że do 400 stówek za edycję podstawową to na pewno dojdzie. 389, 390, 400, 450 za deluxa. Nie sądzę, żeby było ceną z kosmosu. Myślę, że mniej więcej taka cena będzie. No ale wiecie, no nie musimy kupować teraz, tak? Zresztą ja i tak w ogóle na razie nie będę kupował, no bo gra jest tylko i wyłącznie na PlayStation 5, przynajmniej póki co, no nie ma żadnej wzmianki o tym, że na PC-ty trafi. A jak trafi, no to tak jak mówiłem, najwcześniej za rok, optymalnie za 2 lata. Ale kurczę, no jest jednak, jest jakiś banger pod koniec, no to 2 października to nie jest jeszcze taki pod koniec roku. No jeszcze listopad, grudzień, jeszcze coś mogą się w tych 2 miesiącach coś mocnego wydarzyć, ale jeżeli nic się nie wydarzy, to myślę, że nawet to będzie mój personalny kandydat do gry roku 2025. Oczywiście nic nie przebije Clair Obscur, no i ogólnie chcę kibicować Clair Obscur, dlatego że po prostu robią dobrą robotę, mimo że są studiem AA, a nie AAA. A po prostu jesteśmy świadkami tego, jak w ostatnich latach te gry AAA straciły nie tylko i wyłącznie na wartości, ale studia, które robiły te AAA też powoli, albo już właściwie stały się po prostu tylko i wyłącznie takimi skorupami. Nie ma tam w nich już
tego, co kiedyś miały. Nie ma już jakiegokolwiek, nie wiem, kreatywności, produktywności. Nie, no po prostu to jest zwykła korpo i tyle, no. Szkoda, bo gdy nie będzie kreatywności, gdy nie będzie takiej właśnie jakiegoś takiego dialogu ze społecznością, no to gry stają się coraz bardziej dla nikogo właściwie, no bo co, nawet ta modern audience mityczna, która niby kupuje te gry, no tak, ciekawe kiedy, okazuje się, że ona nie istnieje. Że ona nie istnieje i potem studia są zamykane, ludzie tracą pracę, no bo co, zrobili grę, która była dla nikogo. Nawet dla tego mitycznego modern audience, który sobie postawili jako cel, to nawet oni to olali i nie kupili. Przynajmniej nie w takiej ilości, żeby uratować studio. Co my tu dalej mamy? No powrót photo mode akurat chyba nikogo nie dziwi, bo te gry są bardzo, bardzo fotogeniczne. Ogólnie teraz, dzisiaj, każda duża gra z otwartym światem, raczej ten tryb photo mode powinna mieć na sam dzień premiery, dlatego że po prostu jest to pewnego rodzaju feature, który większość z nas, graczy, docenia, że mogą sobie robić fotki w jakimś ciekawym miejscu, nie wiem, jakieś fotki podczas akcji, podczas jakiejś walki czy coś. Co my tu dalej jeszcze mamy? Aha, że będzie japoński dubbing, no to akurat nikogo nie dziwi, w końcu gra jest z Japonii, więc raczej no tak powinno się grać w tą grę, z japońskim dubbingiem, ewentualnie z napisami w naszym kochanym języku, czyli polskim. Tryb Kurosawy też chyba nie dziwi, to już było w Ghost of Tsushima. Co tam jeszcze było? Różne aktywności poboczne również powracają z Ghost of Tsushima, czyli na przykład, jak to się nazywa? Tatami Mats? No te takie pędy bambusa poustawiane w takiej konfiguracji, żeby to jednym płynnym cięciem miecza przeciąć. O to mi chodzi. Dobra, chyba myślę, że tyle. No, Ghost of Yotei na pewno czekam, na pewno jestem ciekawy, jak to wypadnie. Liczę również na szybką wersję PC-tową. Mam nadzieję, że tym razem konto PlayStation nie będzie wymagane, znaczy pewnie już nie jest wymagane również do Ghosta, ale kurczę, jednak jak widzę na Steamie ten monit, że wymagane konto PSN, to mam takie lepiej nie będę kupował, bo nie wiadomo, co się może stać. Nawet jeżeli to konto jest tylko i wyłącznie wymagane do trybu legend, którego nigdy, absolutnie to nigdy nie zamierzam odpalać, kto wie, czy pewnego dnia po prostu nie zostanie po prostu ta gra usunięta, jak zostało usunięte The Crew, jak zostanie usunięty Anthem, tylko dlatego, że część tej gry była i wymagała konta PlayStation i była pod multiplayer. Teoretycznie nie, logika podpowiada, że jednak nie, ale zawsze jakaś tam część będzie miała i cały czas ma wątpliwości. Gra ostatnio chyba po 150 zł była na Gamepilecie. Może jak poczekam z rok jeszcze, to będzie jeszcze tańsza. Wtedy ewentualnie bym nie ryzykował aż tyle, tylko nie wiem, 80-90 zł. Ile tam za rok spadnie jeszcze bardziej ta cena, tak? I wtedy by można było kupić na przykład. No a w przypadku na przykład God of War Ragnarok czy Spider-Man, Marvel Spider-Man 2, no to jak tego konta już nie jest wymagane, no to można normalnie kupić, tak jak się normalnie kupowało Horizon Zero Dawn oraz Days Gone, więc no. Dobra, kończę ten wywód. Ghost of Yotei, no zobaczymy 2 października. Na ten moment jestem na tak. Na ten moment nawet troszeczkę odczuwam delikatny hype, ale to się dopiero zobaczę
Oczywiście na YouTubie, no bo gdzie indziej. Jak to wyszło? Assassin's Creed Shadows, pakuj się. To tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie oczywiście o zostawieniu lajka, subskrybowaniu mojego kanału i uderzeniu w dzwoneczek. Ja byłem SG, Wy byliście Wy, a to był Ghost of Yotei, State of Play, Deep Dive. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Pa, pa!